DC64, DA500, Atari 400, Raspberry Pi, RetroArch na PC-cie, cała masa emulatorów, aż prosi się, by na nich zagrać. Niestety jakość padów i joyów, jakie dostajemy do produktów Retro Games serii D, woła o pomstę do nieba. No jeszcze może pad do Amigi się do czegoś nadaje, ale te joye, wszystkie trzy, stare i nowy do Commodore i nowe do Atari, to niestety tragedia. Oczywiście możemy sobie kupić takiego pada i w sumie na tym mógłbym skończyć ten film, gdyby nie fakt, że czasami chcemy zagrać na oryginalnym padzie, arcade sticku czy prawdziwym joysticku. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj pokażę wam, jak możecie za 50 złociszy zrobić sobie takie ustrojstwo do podłączenia padów z NES-a, SNES-a, Segi Mega Drive oraz joysticków od Commodore i Atari do współczesnych urządzeń, takich jak PC, mini konsole czy nawet do Switcha. Oczywiście całą tą zabawę umożliwia nam firma PCBWay, dostawca wszelakich produktów i usług związanych z customowymi płytkami PCB, wydrukami 3D, a także usługami CNC. To właśnie od nich otrzymałem te śliczne płytki, jakie wykorzystamy w dzisiejszym projekcie. Zajrzyjcie na stronę PCBWay.com, zapoznajcie się z ofertą firmy, w szczególności, że jeszcze przez kilka dni znajdziecie tam specjalne bonusy z okazji jej 10-lecia. No to co? Wracamy do tematu odcinka. To nie jest tak, że na pomysł wykonania tego projektu wpadłem sam. O nie, po prostu pozazdrościłem koledze. Kolega trzeci pochwalił się w ubiegłym miesiącu na naszym serwerze Discordowym, jaką to sobie piękną przejściówkę kupił na eBayu za zaledwie 100 złociszy i jaka ona jest piękna, że można do niej podłączyć takie fajne pady i joye. No to pozazdrościłem. Tylko że na eBayu już jej nie było. Teoretycznie można było ją znaleźć jeszcze w jakimś sklepie w USA, ale trzeci, znowu on, nie ja, zauważył, że jest to generalnie projekt open source'owy. No to mi się wtedy oczy otworzyły. Od razu zacząłem zamawiać części, a części są jednocześnie zaskakująco dziwne, jak i oczywiste. Po pierwsze potrzebujemy 3 złącz dla padów z konsoli NES, SNES i Sega Mega Drive. To zaskakująco bardzo nietypowe złącza. Pomyślicie sobie i będziecie mieć rację. I pewnie bardzo drogie i niedostępne. Znowu sobie pomyślicie, ale racji już mieć nie będziecie. Po pierwsze są dostępne na AliExpressie od ręki, po drugie każde takie złącze to wydatek 3-4 zł, choć 2 z nich musiałem kupować w banglu po 2 sztuki, co ma sens, bo w konsolach chodzą one zazwyczaj parami. Druga rzecz to kontroler tego całego urządzenia Arduino Pro Micro, które na szczęście po nieszczęściu lat ubiegłych znowu jest dostępne od ręki. Twórca projektu proponuje nam zakup jednego z kilku modeli ze wzmocnionym złączem USB Micro lub USB-C. Koszt 17 zł. Wybrałem wersję USB-C tak przyszłościowo. Trzecia część to sama płytka, malutka, za $5 możecie mieć 5 sztuk na PCBWay, plus niestety koszty przesyłki, ale zawsze można się z kolegami złożyć. Ja na szczęście w ramach wsparcia dostałem te płytki za darmo. Części zamówiłem, poczekałem te 2 tygodnie, aż AliExpress ogarnie sprawę, potem rzecz jasna projekt musiał jeszcze swoje odczekać, ale ostatnio zabrałem się za jego zmontowanie. Zmontowanie, które jest absurdalnie proste, lutowanie level ameba. Po montażu czeka nas programowanie za pomocą standardowego IDE Arduino. W tym momencie mamy w tym projekcie 3 możliwości, 3 różne softy do wyboru, które są opisane przez ich twórcę następująco. Domyślny pierwszy, zoptymalizowany dla Mistera, PC-ów, Raspberry Pi i tym podobnych urządzeń, przedstawia się jako 3 oddzielne kontrolery w standardzie HID, czyli Human Interface Device, takie typowe pady PC-owe, obsługuje grę wieloosobową z jednego urządzenia, innymi słowy każdy port działa tutaj jako niezależne wejście dla Joya czy pada. Drugi soft, zoptymalizowany dla konsol Analog Pocket, przedstawia się jako jeden kontroler typu X-Input, czyli zgodny ze standardem gamepadów do Xboxa. Tutaj, jeśli mamy podłączone 3 kontrolery, to działają one jednocześnie jako jeden kontroler. Trzeci soft, specjalnie przygotowany dla Nintendo Switch do grania w retro gierki na NES-a, SNES-a, Segę w usłudze Nintendo Online.
Tak samo jak w przypadku X-Input, jeśli mamy podłączone 3 kontrolery, to działają one jednocześnie jako jeden. Na początku jako pierwszą wybrałem wersję domyślną. Wymaga ona tylko podłączenia Arduino i wgrania programu na płytkę bez zbędnego kombinowania. Dosłownie chwilka, moment i w naszym systemie pojawiają się 3 nowe pady, które nazywają się Arduino Leonardo. Czy ja mówiłem, że zamówiłem płytkę USB-C? No tak mówiłem, bo faktycznie tak chciałem zrobić, ale jednak w momencie, w którym chciałem ją zaprogramować, zorientowałem się, że tak naprawdę mam płytkę mikro USB. Po prostu pomyliłem się podczas zamawiania. Na szczęście nie stanowiło to żadnego problemu. W przypadku tego softu programowanie jest ekstremalnie proste. Wystarczy wpisać sobie typ płytki Arduino Leonardo, wybrać port COM, pod którym się ona nam zgłosiła, wgrać odpowiedni soft i wcisnąć compile, czy właściwie upload, który bardzo szybko ten soft wgra nam na Arduino i dosłownie po kilkunastu sekundach po wgraniu softu, po restarcie płytki w systemie pojawią się nam nowe gamepady. No to potestujmy sobie, jak to nam działa. Zacznijmy może od pada do Segi Mega Drive. Ja akurat podłączam tutaj Arcade Sticka, ale nie ma to żadnego znaczenia. Tak, żeby być bezpiecznym, podłączam ten pad na wyłączonej płytce, potem też podłączałem na włączonej. Po podłączeniu płytki do komputera mamy wykryte 3 Arduino Leonardo gamepady. Wszystkie 3 nazywają się tak samo, dlatego musimy na chybił trafił niestety znaleźć, który jest tutaj odpowiedzialny za port od Segi Mega Drive. I ja oczywiście trafiłem dopiero za 3 razem. Jak widzicie, oś X, oś Y działają też przyciski. Są rozpoznawane jako 1, 2 i 6. No troszkę losowo, ale cóż tutaj można poradzić. A jeszcze start to jest przycisk numer 8. Mam też u siebie pada, czy właściwie Arcade Sticka 6-przyciskowego i tutaj jest naprawdę fajnie, bo mamy wykorzystane przyciski od 1 do 8, włączając w tym przycisk Start i Mode. Chcąc kontynuować pasmo sukcesów, podłączyłem do przejściówki NES Advanced, taki specyficzny, bardzo fajny pad Arcade Stick do NES-a, ale niestety okazuje się, że on jest niewykrywany, no nie działa z tą przejściówką jako jedyne urządzenie, które do niej podłączyłem, które nie działa. No w sumie jest to dosyć specyficzny Arcade Stick do NES-a, bo jest on standardowo podłączony do obu portów w NES-ie naraz, a tutaj jako jedyne urządzenie, które testowałem, niestety nie zadziałał. Natomiast jak najbardziej zwykły pad do NES-a zadziałał. Tutaj akurat testuję pada od Retrona, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Także zwykłe pady od NES-a działają. Przyciski A, B, Select, Start jak najbardziej są rozpoznawane. Bez problemów też działa pad do Super Nintendo Entertainment System. Tutaj znowu testuję akurat pada z Retrona, no bo szczerze mówiąc ostatnio używam je częściej i jak widzicie działają wszystkie przyciski, które mapowane są od 1 do 8. Mimo że teoretycznie ten soft jest naprawdę spoko i wydawać by się mogło, że większość z Was chciałaby go używać, to jednak przeszedłem na ten teoretycznie przystosowany dla konsol Analog Pocket. Dlaczego? Już powiem Wam za chwilkę. Instalacja tego softu jest ciut trudniejsza. Po pierwsze musimy zainstalować bibliotekę X-Input dla Arduino IDE, po drugie musimy dociągnąć z customowego repo obsługę płytki Arduino Leonardo z obsługą X-Input i przełączyć się na nią, po czym możemy sobie normalnie wgrać soft. Tak skonfigurowany kontroler pojawia się nam w systemie jako pojedynczy kontroler dla Xboxa 360. No trochę ma on inne opcje, ale jak widzicie D-pad, bo to jest D-pad można powiedzieć, działają też przyciski i co ciekawe, jak już wspominałem opowiadając o samym softie, wszystkie 3 podłączone do niego pady są widoczne w systemie Windows jako jeden pad, czyli tak naprawdę gdzie wciśniemy przycisk, gdzie ruszymy gałką, to nie ma znaczenia, ruch będzie zawsze odwzorowany w tym samym jednym urządzeniu na systemie. To, że w tym momencie urządzenie jest traktowane jako pojedynczy pad do Xboxa, ma jeden wielki plus. Tym plusem jest fakt, że w tym momencie to urządzenie traktowane jest jako jeden pojedynczy standardowy pad do Xboxa, a nie jakieś tam dziwne Arduino Leonardo.
Najważniejsze jest jednak to, że będąc padem Xboxowym, urządzenie to jest poprawnie rozpoznawane również przez konsole, które nie lubią się z większością customowych padów. Chodzi tu o konsole takie jak DC64, DA500 czy niedawno wydane Atari 400. Zobaczcie sami. Podłączmy naszą przejściówkę do DA500 Mini. Posłużę się też tutaj jednocześnie padem do Segi Mega Drive, tym 6-przyciskowym, bo fajnie mieć dużo przycisków. Jak widzicie, kierunki działają, a dodatkowo mamy 6 przycisków. No już wiemy, że ten uruchamia grę, ale co fajniejsze, fakt posiadania tych 6 przycisków, a właściwie 8, bo jeszcze mamy start i mode, powoduje, że możemy DA500, DC64 i Atari 400 z tego pada sterować w 100% bez żadnych problemów. Nawet nie potrzebujemy w tym momencie oryginalnego pada od DA500, którego jak widzicie gdzieś zapodziałem i używam pada od 8-bit do jako zastępczego pada. Też się notabene dobrze sprawdza. Także mogę powiedzieć, że w tym wypadku pad od Segi z tą przejściówką to jest prima sort. Też dobrze sprawdza się zresztą pad od SNES-a, który też ma całkiem dużo guziczków, wliczając te triggery. Tutaj muszę powiedzieć, że fakt, że możemy mieć podłączone różne pady i są one widoczne jako jeden, też mi się podoba bardziej niż 3 osobne pady. Nie musimy bowiem podczas zmiany padu fizycznie zmieniać niczego w konfiguracji, przełączać niczego w konfiguracji. Kurczę, zupełnie zapomniałem o najważniejszym teście podłączenia Joya od Commodorka. Ten projekt został stworzony, jak widzicie, dla konsol Segi i Nintendo i nie ma tam bezpośrednio słowa o joystickach Atari. Jednak soft, jaki tutaj mamy, wykrywa rodzaj podłączonego pada pod port Segi. I jeśli nie wykryje tam pada od Mega Drive'a, to zakłada, że jest tam podłączony pad od Segi Master System, który jest tak naprawdę joystickiem typu atarowego, co w sumie jest bezpośrednio napisane w kodzie tego softu. Zobaczcie sami. Podczas testów zauważyłem, że czasami wkładanie i wyciąganie wtyczek z portów ewidentnie powoduje, że się one tam lekko gibają. No dziwnym nie jest. Przydałoby się coś, żeby tak się nie działo. Na szczęście w projekcie możemy znaleźć także model 3D obudowy w 3 różnych wersjach dla 3 różnych płytek Arduino. Nie omieszkałem sobie więc takiego wydrukować. Musicie mieć naprawdę baczenie, który plik do wydruku wybierzecie, bo jest on naprawdę dokładnie spasowany nie tylko do samej płytki i złącz, ale także do wyjścia USB z danego rodzaju Arduino. Ale dzięki temu idealnemu spasowaniu ta obudowa jest doskonałą podstawką i ochronką dla tego całego urządzenia. Jak za chwilę się przekonacie, po umieszczeniu płytki w tej obudowie tutaj żadne z tych złącz nie ma prawa się w tym momencie poruszyć. No jest to jak dla mnie chyba najlepsza obudowa do tego typu projektu, z jaką się spotkałem. Wszystkie, jakie do tej pory drukowałem, były trochę niespasowane, miały te wyjścia na oko, a tutaj wszystko jest wykonane co do milimetra. Obudowa wymaga jeszcze skręcenia śrubkami, ale dzięki temu trzyma się bardzo dobrze. I mamy tutaj doskonale wykonaną, spasowaną i solidną obudowę, solidną konstrukcję, do której można bez strachu wpinać joysticki, gamepady i wypinać je używając nawet trochę siły, bez strachu, że nam się coś tutaj w rękach rozpadnie. No, śliczna sprawa. Muszę powiedzieć, że w tym momencie jest to zdecydowanie najfajniejsze rozwiązanie problemu podłączenia starych kontrolerów do współczesnych sprzętów. Jest niesamowicie uniwersalne, zarówno dzięki obsłudze standardów NES, SNES, Sega i Atari, z tym małym wyjątkiem niedziałającego pada arcade'owego do NES-a, jak i dzięki możliwości wyboru pasującego nam softu. I wybaczcie mi, że nie testowałem softu pod Switcha, ale ja Switcha używam jako handhelda i nie podłączam tam żadnych joysticków czy padów. Muszę wam jeszcze jednak powiedzieć, że istnieje już nowsza wersja tego urządzenia, w której dodano obsługę padów do Nintendo 64 i bez strachu taka wtyczka do N64 kosztuje też dosłownie kilka złotych, jednak do samego urządzenia musimy jeszcze po pierwsze mieć inną płytkę, dodatkowo taką drugą mini płytkę, jeszcze kilka drobnych elementów elektronicznych, a że ja i tak nie czuję potrzeby podłączania pada
od Nintendo 64 do czegokolwiek, bo pada takiego dobrego nie mam, jak praktycznie nikt takiego dobrego pada nie ma, bo tam analogi szybko padają, więc wybrałem wersję prostszą z 3 portami. A jaką wy wybierzecie, to już zależy od Was. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy na YouTubie. Zapraszam na nasz serwer Discordowy i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.